the battle to them. Siemano, gracze Razem Kinoc, witajcie widzowie. Słuchajcie, dzisiaj sobie porozmawiam o Zenicie. Zenit, który się pojawił niedawno, odnowiony Zenit, który będzie w tym miesiącu, w kwietniu. Wygląda naprawdę nieźle i zaraz go sobie tu już zobaczycie. W troszeczkę w gorszej jakości, bo to jest ściągnięty plik, tak jak widzicie tutaj. Ale ten Zenit moim zdaniem wygląda całkiem nieźle. Ale jak porównamy go sobie do Zenitu, który się, że tak powiem, pojawił w marcu, ja uważam, że aż tak bardzo mu nie wstępuje. Dużo ludzi tutaj porównuje ten Zenit nowy z Zenitem, czy z epickimi, przepraszam, motywami miasta. Dla mnie robi tą robotę ten Feniks i ogólnie tutaj te chmurki wokół. To powiem wam szczerze, że tak pierwszy rzut oka zobaczyłem ten, mówię, kurde, to jest jakieś brama złota, chmurki obok, tutaj jest, gdyby nie te smoki, ten Feniks z boku, to chyba smoki są po boku, albo coś podobnego, to ja bym powiedział, kurde, to jakaś Valhalla, nie? Wejście do Valhalli, bo już widziałem różne wersje, nawet jak oglądaliście Wikingów, to tam też było tak, że złote drzwi się otwierają i świeci jasno złote światło, gdzie Ragnar wchodził do tego, nie? Więc ja też tutaj pierwsze wrażenie, jak zobaczyłem, wow, ten Zenit wygląda bardzo ładnie piechoty, nie? Naprawdę, gdyby to był leadership, cokolwiek z tym, to ja bym w niego szedł jak nic. Naprawdę, ja czekam na jakiś Zenit leadershipa, bo ja bardziej chyba w to pójdę. No chyba, że tutaj piechota nie będzie tak oblegana, ludzie będą mieli tak w nią, że tak powiem, w 4 literach, może wtedy się połakomię na niego. Nie wiem, powiem szczerze, że nie mam takiego oparcia na ten Zenit. Ale ten Feniks jest moim zdaniem bardzo fajny. No i teraz popatrzmy sobie na ten, który był przedtem, czyli tutaj jak macie Zenit, ten Fairlassie Fort, jak to nazywali, Fairlassie Fort, tak dokładnie, przepraszam. On był w marcu, no i tu mieliśmy tego byczka, nie? Który na jakby kółkach pędził, on nie był zły. No i tu ogólnie same podejście do kwestii tego Zenita jest bardzo ciekawe, bo wiemy, dlaczego ten Zenit został, jakby tak powiedzieć, olany, czy też ten wygrał w motyw został olany z tego, co oczywiście tam się dowiadywaliśmy u innych też graczy i też tak podpytywaliśmy, bo ja nie będę ukrywał, że ja i paru znajomych podpytywaliśmy też deweloperów, content kreatorów i innych, co oni ogólnie sądzą o tej zmianie. I oni mówią, że to jest moim ich zdaniem to nie jest dobra decyzja, tym bardziej, że ten Zenit, jakby na to nie popatrzeć, nie wyglądał tak źle, nie? Już wam wyjaśniam, dlaczego on został zmieniony. On nie został zmieniony z tego względu, że on wyglądał fatalnie i ludzie, jak był taki hejt, że mu się nie podoba, bo były dużo gorsze Zenity, dobrze pamiętacie, jakie to były Zenity w ostatnich latach. I oni tak dużo nie robili, zrobili jakąś tam małą kosmetykę, tak chyba, bo przy Zenicie z 20% ataku, tak mi się zdaje, że to jakaś mała kosmetyka była. I tutaj, jak patrzycie na ten Zenit, no to prosta piłka to była. Zenit w marcu wypadał właśnie ten, podczas proszę walk wszystkich, to było podczas Z5, miał wypadać podczas Z5, czy między Z5 a Kisslandami, tam gdzie było to pik KVK 1.960 i 2.377 i bardzo dużo ludzi tam płakało, tych dużych spenderów, że dlaczego oni wypuszczają Zenit w takim okresie, przecież ten Zenit nie wszyscy będą mogli zrobić, a oni kolekcjonują Zenity. No i Lid przy tym się skłoniła i to, że on był brzydki i nie podobał się ludziom, to była tylko moim zdaniem wymówka, dlatego cała ekipa, jakby tak powiedzieć, się na to zgodziła, żeby przesunąć o miesiąc ten Zenit, więc w tym momencie, jak ktoś tam pamiętał, że Zenity wychodzą gdzieś tam co 3 miesiące, no to w tym momencie no musicie sobie to oznaczyć inaczej w kalendarzach, bo niestety Zenit nie wychodzi co 3 miesiące. W tym momencie teraz jest o ten miesiąc wydłużony, będziemy mieli po prostu go w kwietniu. No i czy to jest jakaś zmiana na lepsze? No, ten Feniks, dla mnie ten Feniks robi robotę i ten Zenit naprawdę jest fajny pod względem akurat właśnie tego Feniksa. No i na temat Zenitu sobie dzisiaj chyba tyle powiem. Ja kolejnym Zenitem prawdopodobnie będą łucznicy, nie pamiętam czy to będą łucznicy, czy będą łuki pod względem ataku, czy też może PZ był ostatnio, punkty zdrowia, więc teraz może być chyba obrona, bo atak, potem była obrona i teraz powinny być punkty zdrowia dla łuczników, jeżeli chodzi o Zenit kolejny, który będzie prawdopodobnie w wakacje gdzieś, 3 miesiące, no gdzieś lipiec. Więc, a kolejny, zobaczymy, czy wypuszczą leadershipa. Mam nadzieję, że będzie leadership w październiku, bo ja z chęcią bym te Zenit zaatakował. Nieważne, jakie tam będą atrybuty. On ogólnie dla 5 marszy jest naprawdę niezły. Dlatego ja tak do tego podchodzę. No i co?
Sam Zenit tutaj wam, mi się zdaje, że wszystko opowiedziałem, jakie są moje ogólnie uczucia co do tego. A jeżeli chodzi o coś jeszcze innego, czyli to, co nas czeka w najbliższym czasie, no to przy okazji tutaj zrobię parę takich malutkich poprawek, które ostatnio przy aktualizacji zrobiłem parę baboli, więc też o tym tutaj wam trochę opowiem. Najbliższa aktualizacja, która zostanie wprowadzona 10 kwietnia, filmik będziecie mieli dzień po tym, więc najbliższa aktualizacja została wprowadzona 10 kwietnia. Ona przyniesie nam w przyszłym tygodniu, czyli to będzie gdzieś tam chyba około 15, 16, 17, dobrze mówię, gdzieś tak, przyniesie nam po prostu już tą aktualizację wiosenną. Z tego, co, że tak powiem, na content kreatorach ćwierkają i tam parę takich informacji z niektórymi, jak piszę, oni też tak uważają i wtedy prawdopodobnie też zostanie jakoś wpleciony w to Zenit, czyli będziemy mieli tą opcję wiekalnocą, czyli będzie to jajko, które sknociłem całkowicie i mówiłem, że nie, co są te tikety i nawet dałem taki opis. To jajko z tymi tiketami będzie dość ważne, bo to dużo speed-upów można wyciągnąć. Będzie na pewno Esmeralda, która no moim zdaniem jest jeden z fajniejszych eventów. Chyba koło Kamela to jest chyba najlepszy moim zdaniem event, nie? Jeżeli ktoś z was robił, tak jak co roku się pojawia Kamel na rocznicę i Wielbłąd, robił Wielbłąda, to wie o czym mówię, więc chyba to jest koło właśnie ta Esmeralda nowa z koła, odkąd mam materiały, to jest chyba jeden z lepszych eventów, który możemy tu wyciągnąć w tej grze. Takie jest moje odczucie, jeżeli uważacie, że jest inaczej, no to zostawcie w komentarzach informacje. I na pewno to się powinno toczyć w przyszłym tygodniu, kiedy też będą pierwsze chyba zapisy na chyba Brytanię, tak? Chyba jakoś wtedy, 14-16 kwietnia powinny się pojawiać, chyba te 3 KVK powinny się pojawić do zapisu. Zobaczymy, na co my pójdziemy, czy pójdziemy w ogóle teraz na Brytanię, czy podają decyzję, że czekam na hymn. Ciekawie, bo Brytanii by sobie zagrał, nie jest ciekawi mi to KVK. No ale wiem, że chyba bohaterów tutaj niektórzy też chcą grać. Zobaczymy po prostu, jaka tutaj będzie decyzja administracji. Obydwa KVK są fajne, bo są na 4 kampy, więc większa możliwość tu jest, mi się zdaje, że w miarę dobrego dopasowania na KVK. No i co? Na koniec tego wszystkiego zostawiam wam filmik z ostatniej naszej arki Osirysa, na który walczyliśmy na Królestwo 1.093. Tak, 1.093. No to są, wiecie, tam było większość graczy, którzy mieli troszeczkę wydrenowane marsze, bo walczyli dość dużo na KVK, więc na początku było ciężko, bo były tam dobre marsze, tam to nie wiem, czy był trzeci czy czwarty zespół, więc sami sobie po prostu z tego tam takiego skróconego filmiku wywnioskujecie, jak to wygląda. Na początku z nami bardzo fajnie taktycznie grali, chociaż uważam, że spalenie umiejętności, nie wiem, czy akurat na filmiku złapałem, ale oni chyba pierwszą arkę, bo ja zacząłem tak nagrać gdzieś w połowie, pierwszą arkę spalili na tym, że zabrali arkę użyli sniki, czyli schowania się i użyli teleport tak, żeby nam się przeteleportować przed najbliższym, jakby tak powiedzieć, budynku, żeby go przejąć na szybko, tam 20 osób razem z arką i tą arkę od razu oddać. Więc uważam, że troszkę takie średnie zagranie, ale w tym momencie pokazali, że chyba czuli się zapewnie, że z nami wygrają. Ostatnio wygraliśmy tą arkę. Zobaczycie, jak to wyglądało, mam nadzieję, w tym filmiku. Tam głosy z Discorda będą niestety wyciszone, więc nie będziecie mogli, ja tam wrzucę moją taką jedną z ulubionych moich piosenek z 1, 5 czy 4, które miałem tam od chłopaków. No i co? Pozostawiam wam z tą arką na koniec filmu. Mam nadzieję, że będzie fajny seansik i całe tutaj te informacje o Zenicie i o tej arce, którą wygraliśmy na osłabionej 1.09, bo trzeba to powiedzieć, że nie byli osłabieni, po prostu nie mieli potem już marszu, żeby nam się przeciwstawić, jechali na oparach. To nam też pomogło wygrać, ale to, że trafiamy na takich koksów, gdzie jest 40 bilionów KP, a siłą mieliśmy chyba tam, no kurde, już nie chcę strzelać, może 20 minut mieliśmy przewagi w sile, może tak być, ale mogę się też mylić, naprawdę nie pamiętam teraz, jaka to była przy dobieraniu różnicy, na pewno w KP mieli 40 gdzieś ponad milionów przewagi, więc nie mieli jakichś tam, wiecie, wydaje słabych kod, chociaż ja w Openie się dobrze czułem, uważam, że walki tutaj na koncie i z moimi marszami doradziłem sobie i uważam, że było nieźle, więc tyle ode mnie. Zostawiam wam arkę. Trzymajcie się. Na razie. Elo.
Blood family coming for you. In the darkness we'll break through. Fear and fire we won't hide. By our blood we stand with pride. From the pride, we stand with pride. In the heart of the battle, our blood flows through the night. Bound by blood we gather, not afraid of the fight. Family standing strong now, hands held tight, swords high. Hear the drums, they're calling for the blood family cry. Blood family coming for you. In the darkness we'll break through. Fear and fire we won't hide. By our blood we stand with pride. Sons and daughters rise up. Echoes of the fallen sing. For the legacy we protect with the strength of our kin. Blood family coming for you. In the darkness we'll break through. Fear and fire we won't hide. By our blood we stand with pride. No stone can shake our bond. Through the fire beyond. Bound by blood and steel, our fate is sealed. Sons and daughters rise up. Echoes of the fallen sing. For the legacy we protect with the strength of our kin. Blood family coming for you. In the darkness we'll break through. Fear and fire we won't hide. By our blood we stand with pride. No stone can shake our bond. Through the fire beyond. Bound by blood and steel, our fate is sealed. Blood family coming for you. In the darkness we'll break through. Fear and fire